Jak bo nie dydy, Kamil Kominek. Cześć, ja się nazywam Kamil Kominek. Tak, w Makimo jestem od roku. Jest to mój debiut na Code Better, więc przepraszam od razu za może brak profesjonalizmu z mojej strony. Temat pewnie nic wam nie mówi, ale dowiecie się teraz coś więcej, może nie wiecie. Pierwsze pytanie, co psuje nasze środowisko? No według mnie przemysł, śmieci, turystyka, lotnictwo, zgadzów już, samochody. No to są takie rzeczy, które przychodzą nam do głowy, o których mówi radio, telewizja. No ale tak naprawdę w Makimo jesteśmy IT. No i jak IT jest przedstawiane w sieci, w mediach? Często są ładne biura, gdzie mamy dużo drzew, nie widać tego jakby dymu. Biura są zielone, tak jak też na naszej stronie z rekrutacją wszędzie są roślinki, wszystko jest ładnie. Ale co ze śladem węglowym i czy naprawdę jest tak fajnie? Mam tutaj kilka takich może trochę suchych danych. 0,3 grama CO2 generuje samochód, żeby przejechać 1 metr. To jest, można powiedzieć, umowne, średnia wartość, no bo niektóre samochody mniej, niektóre więcej, ale no tak znalazłem w internecie. 8 ton na rok produkuje średnio gospodarstwo domowe CO2. Natomiast 317 milionów ton rocznie wygenerowała Polska w 2019 roku. Akurat tutaj to jest taki może trochę ciężki temat, bo w sprawie IT te dane nie są aktualizowane co roku, na pewno nie tak często jak odnośnie innego przemysłu czy innych branż. I teraz musimy sobie zadać pytanie, jak dużo prądu zużywa IT. Tutaj mam taki wykres. Niestety on jest aż z 2012 roku, więc jest trochę stary, ale dobrze pokazuje nam, że jeśli całe IT byłoby krajem, to by było zaraz za Stanami Zjednoczonymi. I teraz warto powiedzieć, że w 2012 roku jakby to IT nie było tak rozwinięte, jak jest teraz. I tak naprawdę to wszystko nam rośnie. Tutaj grafika pokazuje, jest to grafika pokazująca czystość energii w danym kraju, czyli z jakich źródeł energii pozyskiwany jest prąd. Czyli jeśli nasze IT zużywa dużo prądu, no to dobrze, jeśli ten prąd jest generowany z jakichś odnawialnych źródeł energii. Niestety Polska, to jest akurat screen z wczoraj, z 2012 roku, no Polska wypada słabo, tak? No pod względem no, tutaj reszty świata mogło być na pewno lepiej. Tutaj mam kolejne dane, może nie do końca aktualne, ale wierzcie mi, szukałem jak najnowszych danych i one nie były aż tak bardzo aktualizowane. I tak, można by było się zastanowić, że jeśli chcielibyśmy oszczędzić naszą planetę, niektórzy mogliby tak pomyśleć, że nie polecą samolotem. Niestety IT, cały sektor IT generuje tyle CO2, co całe lotnictwo w 2010 roku. Według raportu Huaweia do 2030 roku IT będzie generowało zużycie prądu na poziomie 8%. W tym momencie jest 2 do 3% zużycia energii na świecie.
70 miliardów kilowatogodzin zużywają centra danych w USA. Jest to mniej więcej tyle, co 6,4 milionów domów. No, można tak powiedzieć, że całego sektora IT nie zmienimy, choć on się zmienia. Wiemy, że znane firmy, duże firmy inwestują w odnawialne źródła energii, ale no i dobrze, że to robią, tylko że jakby nasze zapotrzebowanie na to IT jest coraz większe, jest coraz więcej stron, coraz częściej z nich korzystamy i tak naprawdę to my na naszych urządzeniach też często generujemy ten ślad węglowy. Może jest coś bliżej nas, co moglibyśmy zmienić, żeby zmniejszyć ten ślad węglowy. Nie wiem, czy znacie ten teledysk. Jest to kadr z teledysku Despacito. Nie bez powodu się tu znalazł, gdyż w 2017 roku w lipcu osiągnął na YouTubie największą ilość odtworzeń. Ta liczba cały czas rośnie. Było to ponad 4,6 miliarda, co eksperci wyliczyli, że jest to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Czadzie, Gwinei, Somalii, Sierra Leone i Republice Środkowoafrykańskiej roczne, tak? Czyli to, co wygenerował jeden filmik, no to tyle CO2 generują te państwa przez rok. No, najgorzej, że ta liczba wyświetleń cały czas rośnie. Wczoraj jak sprawdzałem, to jest już ponad 7 miliardów odtworzeń tego filmu. Więc może, żeby zahamować to CO2, nie powinniśmy zawsze oglądać teledysku, jeśli chcemy wysłuchać jakiejś piosenki. I tutaj mam dane z 2016 roku, że sam YouTube wygenerował ponad 11 milionów ton CO2. Tyle samo co Frankfurt przez rok w 2016 roku. Gdyby YouTube nie streamował wideo podczas puszczania piosenki, no mógłby dużo zaoszczędzić tego CO2. Kolejną rzeczą, którą tutaj generuje nam duży ślad węglowy jest spam. Rocznie dochodzi do tego, że spam może wygenerować nam 33 spam rocznie zużywa 33 terawatogodziny rocznie, tyle samo co 2,4 milionów domów lub ponad 3 miliony samochodów. Co najlepsze, najwięcej energii zużywamy odbierając ten mail, w postaci, że nasza skrzynka pobiera ten mail, otwieramy ten mail, usuwamy, a tylko 16% tej energii zużywają serwery, które wysyłają ten mail. Tak naprawdę dużo zawdzięczamy filtrom antyspamowym, które znajdują się na serwerach. Tutaj jest taka ciekawostka, że w 2008 roku była awaria Maccolo, to jest taka firma hostingowa, która odpowiadała w tym czasie za za większość spamu rozsyłanego w internecie i przez jeden dzień nie działały te serwery wysyłające spam i to spowodowało, że jakby zaoszczędziło to naszej atmosferze tyle CO2, ile zużyłoby 2,2 miliona samochodów tego dnia. Czyli po prostu padły serwery Maccolo i nie wyjechało tak jakby ponad 2 miliony samochodów. No i tutaj jest, jakby nie wiem, czy zauważyliście, wcześniej mówiłem, że 1 metr przejechania samochodem to jest średnio 0,3 grama dwutlenku węgla. Tyle mniej więcej szacuje się, że emituje wiadomość spamowa tego CO2. Tak naprawdę co możemy zrobić? Możemy pozbyć się wampirów energetycznych, czyli polecałbym odpinanie ładowarek. Mi się wydaje, że
powinniśmy to robić, wyłączanie różnych elektrycznych urządzeń z listy. To naprawdę mogłoby pomóc i wiele osób, wydaje mi się, że zapomina o tym. Tutaj kolejna moja propozycja to jest doinstalowanie dodatku do Chroma i korzystanie z takiej przeglądarki jak Ecosia. Ona robi to, że możemy przeglądać nadal internet przez Chroma. Nadal mam normalne wyniki wyszukiwania, tylko w adsach pojawiają się reklamy od nich i to sprawia, że oni jakby pozyskane pieniądze z tych adsów przeznaczają na sadzenie drzew. Tutaj jakby mamy licznik na górze, ile drzew zostało już posadzonych przez to nasze wyszukiwanie. W praktyce to wygląda tak, że może polecałbym instalację tej wtyczki osobom mniej zaawansowanym, gdyż no, osoba, która korzysta bardzo długo z Google Chroma, no, zauważy pewne różnice. Wydaje mi się, że kolejnym posunięciem dobrym byłoby to, jeśli byśmy do słuchania muzyki korzystali ze Spotify'a albo po prostu unikali mediów strumieniowych. To też znacznie by zmniejszyło ślad węglowy. Też taka rzecz, o której może zapominamy. W miejscach, gdzie możemy, korzystajmy z Wi-Fi. Wtedy nasze telefony mniej prądu zużywają niż wtedy, kiedy są połączone na 3G, 4G. No i tak, przy pobraniu 1 giga danych jest emitowane około 3 kg CO2. No wydaje mi się, że jeśli mamy pobrać jakiś program, Xcode'a, cokolwiek, i tak go pobierzemy. Dlatego co możemy zrobić? Może powinniśmy zmniejszyć rozmiar naszej strony internetowej o 1 mega. To przy 5000 odsłon miesięcznie zmniejszyłoby emitowanie CO2 o 15 kg, czyli równowartość 50 km przejechanych samochodem. Tutaj mam wykres, który pokazuje w latach, jak rozmiar stron internetowych rósł. W 2011 roku większość stron miała poniżej 1 MB. Teraz jakby to rośnie. No niestety nie ma nigdzie aktualniejszego wykresu. W 2019 roku przeważnie strony ważyły około 4 MB, albo dochodziło po prostu do tego. Tutaj wykres przedstawia, co się zmieniało w zawartościach tych stron na przestrzeni lat. Ciekawostką tutaj jest to, że rosła zawartość zdjęć, wideo, może trochę mniej styli, ale ten żółty pasek pokazuje jakby content, czyli informacje i po prostu informacje na tych stronach malały przez te lata. Wrzuciłem sobie naszą stronę Makimo. Ile waży? Waży prawie 3 mega. Wydaje mi się, że trochę dużo. Cieszę się, że jest jakby, no tutaj słyszałem przynajmniej, że strona ma być nowa, więc mam nadzieję, że będzie ważyła przynajmniej ten 1 MB. Mniej? Będzie fajnie. Wiem, że to jest słabe porównanie, ale chciałem znaleźć jakąś stronę, która waży mniej niż 1 mega. Jest to strona W3C. Są takie strony. Wiem, nie ma co porównywać, ale no, strony jakichś dużych firm, które dbają o to, wahają się w około 1,5 mega. Więc no, fajnie by było popracować nad tą stroną. Tak, wcześniej wspominałem, że wiadomość spamowa emituje do atmosfery gdzieś 0,3 CO2, ale już zwykły mail emituje tego CO2 4 gramy. Teraz pomyślmy sobie, ile maili z newsletterów dostajemy, albo ile dostajemy wiadomości spyszne, że zamów dzisiaj pizzę czy burgera. Ja dostaję dużo,
Ale staram się subskrybować te rzeczy. Odnośnie tych regularnych maili też przychodzi mi na myśl coś takiego, że projektując aplikację, na przykład jeśli ostatnio robiłem Janusza, to starałem się ograniczyć ilość wysyłanych maili do klienta. Odnośnie tych regularnych maili warto też powiedzieć, że czasami dostajemy maila i tego maila dostaje 100 innych osób. Czy odpowiedź do tej osoby, odpowiedź do nadawcy powinna też lądować do tych 100 osób, czy może wyciąć te osoby? Wiem, że nie zawsze można tak zrobić, ale może warto odpowiadać tylko do tych osób. To zawsze mniejsza emisja tego CO2. Jakby no już mail z załącznikiem, no to już jest też jakby generowanie dużego tego śladu węglowego. No i tak chciałem podziękować za uwagę. Nie wiem, czy macie jakieś inne pytania. Brawo! Ja mam takie pytanie, bo czasami ludzie stosują taką technikę, że piorą w nocy, jak prąd jest tańszy. To twoim zdaniem też, jak mamy coś dużego do ściągnięcia, to ściąganie tego po nocy, kiedy zużycie prądu jest mniejsze i w związku z tym i tak będą straty na sieci, więc czy jest to opłacalne jakby działanie? No, wydaje mi się, że jeśli masz coś ściągnąć, to tak to ściągniesz. Znaczy, że mniej chętna jak wygląda. Okay. Znaczy, ja mam jedną sugestię i jedno pytanie. Sugestia jest taka odnośnie tego ograniczenia zużycia prądu. Mam w ogóle twarde dane na to, że jak można to w ogóle zrezygnować z przeglądarki? Tak? Zrezygnować z korzystania z aplikacji przeglądarkowych, elektronowych i tak dalej. Poszukać lżejszych alternatyw. Ci, którzy ujeżdżają terminale, trochę łatwiej jest, bo jest tego dużo. I jak ja się przesiadłem z tam Jiry, którą miałem otwartą zwykle ze Slacka i tak dalej, to udało mi się zaoszczędzić 30% baterii, tak, 30% baterii dziennie, tak? Więc to już jest całkiem sporo. I drugie moje pytanie do Ciebie, czy te wyliczenia tutaj, te ekwiwalenty z śladu węglowego, one uwzględniają tylko i wyłącznie, że tak powiem, energię zużytą przez dane serwisy, tak, wykonanie pewnych akcji, czy również jakoś zryczałtowany ślad węglowy całej infrastruktury, czyli produkowania tej, nie wiem, kabli, serwerów, urządzeń mobilnych i tak dalej. Czy to są tylko ślady związane ze zużyciem energii? Szczerze do końca nie wiem. Nie brałem pod uwagę właśnie zużycia tego produkcji tych kabli, tak jak mówisz. No, operowałem na różnych artykułach, w którym był podany po prostu ślad węglowy. Więc no, nie kojarzę, żeby tam było napisane dokładnie, z czego to jest brane. Ja mam taką właściwie, może nawet mniej pytanie, a bardziej sugestię, że to jest bardzo ciekawy temat do pociągnięcia dalej. Również pod kątem oprogramowania, prawda? W sensie, bo tu bardziej też poruszyłeś to bardzo fajne, różne dane, jakby pod kątem używania, prawda? Natomiast to jest taka ciekawa rzecz, którą też można by spróbować sobie pomyśleć, może druga wersja, znaczy taka kolejna prezentacja albo jakiś tok, czyli no, kwestia tego, że wracamy do tego, że programy, które działają zbyt długo i są zbyt intensywne obliczeniowo, też generują większy ślad. No, skrajnym przypadkiem są koparki bitcoinów, to tam to jest celowe, no ale to też są programy, które tak naprawdę są bardzo intensywne obliczeniowo, no i potem cyk, nie brakuje prądu, prawda? Było ostatnio ten czas. Oczywiście w przypadkach aplikacji z założenia robi się je w taki sposób, żeby działały szybciej, ale no, na przykład przez to, że są czasami koblaste frameworki, może Janusz nie zakładam przykładem, ale stoi na żabie, ale można by próbować na przykład właśnie przeanalizować to pod tym kątem. Na przykład nasza aplikacja, czy jakiś system jest na przykład bardziej przyjazna do środowisku, bo jest na lżejszych technologiach, działa szybko. Może to jest ciekawy temat do researchowania. Kamil, a ja mam jeszcze takie pytanie czysto teoretyczne. Czy w ogóle posiadasz albo wiedzę na ten temat, bo oczywiście w ogóle orientujesz, jaka jest różnica, jeśli chodzi o rozmowę na komunikatorze, która typu Messenger, Instagram, która trwa, przypuśćmy, 3 minuty, a gdybyśmy do kogoś zadzwonili i trwałoby to 60 sekund? Nie wiem, szczerze ciężko mi odpowiedzieć, przygotowując tą prezentację, czytając różne artykuły.
Wiem tyle, że jeśli mamy korzystać z telefonu, a z Messengera skorzystajmy z telefonu. Ale wtedy wszyscy ci agenci FBI, jak już słuchają, będą mieli też Proponuję rozmawiać szyfrem. Słucham. A o co w końcu chodziło z tytułem? Jakby chyba o to chodzi. Chodziło mi o to, że jak Bonedy, czy jak Boga kocham, spróbujmy w swoich rozwiązaniach robić rozwiązania może o 1 mega mniejsze. skąd to jest? Ze wschodu. Szczerze, Tak, szczerze, moja siostra tak mówi. szczerze zgłaszając temat na tą prezentację, otworzyłem książkę o jakichś zapomnianych słowach i kiedyś się to nieraz sprawdziło, więc stwierdziłem, że to będzie okej. Że- Zazwyczaj starsze osoby i jeszcze babcie jeszcze sobie tak ręką do serca, jak wody, tak to było. Ja to na przykład kojarzę. To ja jeszcze jedną rzecz w sumie mogę powiedzieć, że na YouTubie YouTube otworzył z rok temu taką aplikację, która się nazywa YouTube Music i tam nie ma tych wideo. Jakby leci sam stream dźwiękowy. No to też kojarzę. To też proponuję zamiast Spotify'a. MPV potrafi samo. Nie, MPV potrafi sam stream dźwiękowy. Możliwe. Zobaczmy sobie smoka w głowę, jak pani Jeśli nie ma pytań, to ja dziękuję. Dziękuję.